Cześć, Triumph Tiger 900 Rally Pro, drugi sezon użytkowania, 27 000 km przejechane. W dzisiejszym filmie chciałbym troszeczkę podsumować ten sezon i opowiedzieć o tym motocyklu. Zapraszam do filmu. Więc tak, przywitałem się z Wami. Na samym początku chciałbym powiedzieć, że na moim kanale na początku tego sezonu wrzuciłem film o tym właśnie dokładnie Tigerze, o moim Tigerze. Tam opowiadałem trochę o nim więcej, w sensie takim, jak on mi się podoba, jak się mi nim jeździ, jakie ma wady, jakie zalety, czy kupiłbym go ponownie. Także jeżeli by ktoś chciał tak bardzo ogólnie o nim posłuchać, to odsyłam do tego filmu. A w tym filmie chciałem tak troszeczkę podsumować ten sezon. To znaczy, mam już przejechane na nim 27 000 km, więc już sporo. Drugi sezon go użytkuję i chciałbym Wam opowiedzieć, co mi się z nim działo, czy ewentualnie coś się z nim działo, jakie ponosiłem koszty w tym sezonie, po tym drugim sezonie. Także tak ogólnie o nim, o wadach, zaletach i czy on mi się podoba, to jest ten pierwszy film, a w tym filmie opowiem trochę o tym sezonie. Zacznę może od tego, że sezon zacząłem w marcu, zacząłem tam jeździć gdzieś tutaj wokół komina i pierwszy mój wyjazd, taki dłuższy, samotny, to był wyjazd do Serbii. Tam również na kanale są filmy. Byłem w Serbii kilka dni i tak, zrobiłem tam około 2000 km. On wtedy przed wyjazdem miał około 14 000 km, 14,5 chyba. I po powrocie miałem, tak jak mówię, no tam zrobiłem jakieś 2000 chyba, 3000, już nie pamiętam, więc około 16-17 tysięcy kilometrów. I jeszcze podczas w Serbii jak byłem, zauważyłem, że łańcuch mam naciągnięty. Smarowałem go tam pod domkiem, gdzie spałem, no i zauważyłem, że ten łańcuch jest naciągnięty. Więc zacząłem go smarować i później naciągać i zwróciłem uwagę, że ten łańcuch już jest uszkodzony. To znaczy, niektóre spieki od łańcucha już były zapieczone. Bardzo ciężko chodziły i jak je po prostu nie wracały do swojej pozycji. To mnie już zaniepokoiło, bo to znaczy, że już jest łańcuch do wymiany i był naciągnięty nierównomiernie. Prawdopodobnie to mój błąd, no bo albo go naciągłem za którymś tam razem za mocno, miałem kufry załadowany, ciężki i być może mi się nierównomiernie rozciągnął. Także pierwsze co w tym roku to była wymiana napędu. Wróciłem z tej Serbii, to był maj, początek maja. Tak jak mówię, przejechane około 16-17 tysięcy i napęd do wymiany. Wydawało mi się, że trochę wcześnie to jest jak na te kilometry, no ale pojechałem do kolegi, do mechanika. On mówi, że często się tak zdarza, a szczególnie jeżeli ktoś lubi jeździć, powiedzmy offroadem, no ja tam takim delikatnymi szutrami, jakieś łąki, takie rzeczy, to sobie lubię pojeździć. Smaruję go regularnie, czyszczę go regularnie, no ale napęd do wymiany. I tak, napęd kupiłem cały oczywiście, oryginalny w Triumfie, ponieważ na początku zacząłem się rozglądać za jakimś zamiennikiem, ale ta tylna zębatka jest inna w tym modelu 2024, czyli po liftingu. Do 2024 roku te tylne zębatki są inne, a ten ma już inny model zębatki i nie mogłem nigdzie jej dostać z zamiennika. Łańcuch i przednia zębatka była, a tylnej nie, więc kupiłem w Triumfie cały zestaw. Te zębatki były ok, no ale wiem, że powinno się wymieniać cały zestaw, nie? Dlatego wymieniłem również zębatki, no i łańcuch i tam była jeszcze ta podkładka i to wszystko, no cały zestaw z Triumfa. Ile zapłaciłem za to, nie pamiętam. Jak znajdę gdzieś tam rachunek, to Wam wrzucę w filmie. Także to była pierwsza sprawa. Ale to nie jest jako awaria, no nie, to się część zużywa. Kwestia tylko tego, czy to naprawdę przy 16-17 tysięcy, czy to już powinno być do wymiany, nie wiem. Być może go za rzadko czyściłem, a być może tak jest. Nie mam pojęcia. I później tak, co wtedy robiłem jeszcze? Zmieniałem tylną oponę, no ale to też żadna awaria, wiadomo, opony się zużywają. Ja tu mam Pirelli Scorpion STR i tylną wymieniałem. Przednia jest jeszcze bardzo dobra. Na tej tylnej zrobiłem około 8-9 tysięcy kilometrów, bo jeszcze wcześniej jeździłem Suzuki moim V-Stromem.
przełożyłem do tego, bo ten sam rozmiar. Przednią kupowałem nową, no bo tu jest 21 cali. Także wymieniłem sobie jeszcze wtedy oponę. I później tak, w czerwcu jechaliśmy na Bałkany. To było planowane już dużo wcześniej. Wiedziałem, że zrobimy minimum 4000 km, a zbliżał mi się serwis na 20 000. I tak jak mówię, ja tak miałem 16-17, więc sobie myślę, no nie chciałem jechać na Bałkany przed tym serwisem, bo wiedziałem, że przekroczę ten limit kilometrów. I wtedy jak zmieniałem cały napęd tutaj z kolegą, z mechanikiem, to od razu kupiłem olej i filtr oleju. To nie są duże koszta, ale sobie pomyślałem, zmienię ten olej, nie chcę przeciągać za bardzo, bo nie wiem ile tych kilometrów tak naprawdę zrobimy tam na Bałkanach, więc wtedy zmieniłem jeszcze olej i filtr oleju i później pojechaliśmy na Bałkany. I teraz tak, 12 dni na Bałkanach. Co zauważyłem? W któryś dzień, nie wiem, nie pamiętam, który to był dzień, nieważne. Zauważyłem, że prawy halogen zaparował mi. W tamtym roku, to znaczy w 2024, miałem ten sam problem, tylko z kierunkowskazem przednim, też mi zaparował. Wtedy mi zmieniali go na gwarancji w Triumfie, nie płaciłem za nic. I teraz właśnie prawy halogen z przodu również zaparował. Zmienili mi go również na gwarancji, także nic nie płaciłem, ale powiem wam, że coś jest nie tak z tymi kierunkowskazami i z tymi halogenami. I zainteresowałem się tym trochę, zacząłem czytać po internecie. Jestem tam na tych grupach Triumfa i Tigera i tak dalej. Zacząłem tam czytać i to nie tylko mój problem. Miało tam już wiele osób problemy z tymi halogenami, z tymi kierunkowskazami. To znaczy za każdym razem z tego, co tam pisali, wymieniali im na gwarancji w salonie. No ale jest to kurde słabe. Bo u mnie, tak jak mówię, no w tamtym roku kierunkowskaz, teraz halogen. Wiele osób pisało, że mieli podobne problemy. Także no nie wiem, albo muszę się zastanowić, no bo póki gwarancja jest, to jest ok, ale jak mi się skończy gwarancja, to nie wiem, zastanowię się może, czy nie kupię sobie jakichś halogenów, może jakichś zamienników, może coś lepszego, nie wiem, muszę nad tym pomyśleć. Także to jest wada, no bo tak jak mówię, nie tylko u mnie się to zdarzyło. I kolejna usterka, to już wspominałem w tamtym filmie, jako wadę w ogóle w tym motocyklu, że to ładowarka tutaj przy tym wyświetlaczu TFT USB-C, ona jest słaba, nie łączy mi, tak, raz ładuje, raz nie ładuje, tylko wiem, że nie wiem, czy to jest tylko problem Triumfa, bo te USB-C ogólnie moim zdaniem to są słabe złącze, znaczy w sensie chodzi mi o to, że ten kabel z czasem po prostu nie łączy. Te USB-C po prostu przestaje ładować w czasie jazdy i tak dalej. USB-A to większe łącze jest moim zdaniem dużo lepsze. No ale nic, tak jest. I tak, pojechałem do salonu po powrocie i oni sprawdzali ładowanie i rzeczywiście za słabo ładowało. Podtrzymywało mi tylko baterię w telefonie, ale nie ładowało mi tego telefonu, nie? Także to też mi na gwarancji wymienili, tą ładowarkę. Chociaż powiem, że po tej wymianie tak, dalej to tak ładuje, ok, ale no nie lubię tej ładowarki. Słaba, słaba. I co jeszcze ciekawe, ja podpiąłem sobie, bo tutaj pod tylnym siedzeniem jest też druga ładowarka USB-C. Tam można sobie w takim schowku telefon schować i sobie ładować. Ja jak ta ładowarka z przodu mi przestała ładować, to podciągłem sobie pod spodem, pod siedzeniami, pod zbiornikiem kabel. Tutaj pod kierownicą na stałe zamontowany i miałem ładowanie to z tego tylnego, z tej tylnej ładowarki, ale też słabo ładuje. Podtrzymuje oczywiście baterię w czasie jazdy, ale jak sobie włączę nawigację na przykład, wepnę tą ładowarkę, no to pomalutku, ale poziom baterii jednak w telefonie spada. Także też ma słabe ładowanie to z tyłu. To znaczy, gdybym nie korzystał z nawigacji, ok, naładuję baterię w telefonie, nie ma problemu, no ale jak potrzebujecie sobie włączyć na przykład nawigację na telefonie, no to wtedy nie ładuje. No więc tak, dwie usterki, ten halogen i ta ładowarka, to były Bałkany. Po Bałkanach przyjechałem, pojechałem na serwis na 20 000 kilometrów. Miałem już wtedy prawie 21 zrobione. I powiem wam tak, duży serwis, tak mi powiedzieli w salonie, czyli rozbierają tam głowice chyba, regulują zawory i jakieś tam jeszcze luzy inne. Nie jestem mechanikiem, więc nie znam się za bardzo na tym. I powiedzieli mi, że jest duży serwis. Ja myślałem, że ten duży serwis jest po 30 000, a oni mówili, że w 1200 Tigerze jest po 30 000, a w 900 po 20 000.
Nie wiem, widocznie tak jest, skoro tak mówią. Nie wiem, jak wy mieliście, czy też kto to jeździ taką 900, czy też miał po 20 000 serwis, ten duży. I powiem wam, że troszeczkę się zaskoczyłem, jak zobaczyłem, ile to kosztuje. Ja wiem, że zaraz tu napiszecie, że jak mnie stać na Tigera, to jej nie stać na serwis. Oczywiście zdawałem sobie z tego sprawę. To nie o to chodzi w ogóle. Ale nie spodziewałem się, że tak dużo, bo zapłaciłem 3300 zł za ten serwis. Także dużo, no ale to był to duży serwis, no rozumiem, tam rozbierali, jakąś regulację robili, chociaż podobno u mnie nie było w ogóle luzów zaworowych. Nawet się tam mechanik pytał, że czy jeżdżę w miarę spokojnie, bo nie ma w ogóle luzów, że wszystko było w porządku. Jeżdżę tak jak każdy chyba, no nie wiem, no przecież to nie jest sport, żeby go żyłować na czerwonym, nie? Ja nim jeżdżę, żeby zwiedzać Europę. No ale okej, no wtedy zrobiłem ten serwis i tak jak mówię, no 3300 tam chyba z groszami. Także dużo, tak się mi wydaje, że dużo. No ale tyle kosztuje. Dzisiaj jest niestety wszystko drogo. Także to były następne koszty. I to był czerwiec. Później tak, lipiec, sierpień. W sierpniu byłem w Polsce nim jeszcze. Nic mi się tutaj z nim nie działo. We wrześniu byłem jeszcze na Słowenii. Też na długi weekend. I powiem wam tak, do końca tego sezonu, no teraz jak to nagrywam, jest już prawie listopad. I ogólnie żadnych usterek nie miałem z nim, nic się nie działo, oprócz tych dwóch, o czym wspominałem, czyli ta ładowarka i ten halogen. Z silnikiem nic się nie działo, serwis tylko zrobiłem, wymieniłem napęd, tak jak mówiłem wcześniej. Poza tym wszystko jest ok. Mam nadzieję, że tak zostanie. Mam zrobione już 27 000, w drugi rok nim jeżdżę, trochę dużo jeżdżę, bo myślę, że na 2 sezony 27 000, no to trochę dużo. Ale tutaj ktoś, widzę, jeździ końmi. Tutaj jest stadnina obok, w ogóle tu jest przepiękne miejsce. Zresztą jak pewnie widzicie, lubię sobie tutaj przyjeżdżać, jak gdzieś jadę się przejechać wokół domu. Ale dobra, wracając do Tigera. Co bym chciał jeszcze o nim powiedzieć? Po tych 2 latach i po przejechaniu, tak jak mówiłem, tyle kilometrów, uświadomiłem sobie jeszcze bardziej, że był to dobry wybór. Bo miałem okazję w tym sezonie jeździć kilkoma różnymi modelami. Jeździłem Tigerem 1200. Tam jest film na moim kanale. Jeździłem Multistradą V4, Multistradą V2. Jeździłem BMW GSM 900 Adventure Tomka. I powiem wam tak, że po każdym z tych motocykli, jak wsiadałem z powrotem na mojego, to wracał mi uśmiech na twarz i byłem przekonany, że dobry wybór dokonałem, że to jest to, co ja potrzebuję. Naprawdę pode mnie dobrałem sobie motocykl idealnie. Pozycję mam bardzo dobrą na nim i o czym jeszcze nie wspomniałem, we wrześniu lub w październiku kupiłem sobie z SW Motecha tutaj przedłużki na kierownicy 2 cm. Podwyższyłem kierownicę do góry. Nie wiem czemu tak późno, tak się zastanawiałem, czy jest to sens kupować, czy nie. Kupiłem dopiero pod koniec sezonu i w Słowenii już byłem, właśnie już miałem założone te podwyższenia. I powiem wam tak, że jak się przejechałem na początku, to myślałem, że tam wielkiej różnicy nie będzie, ale pierwszy dzień na Słowenii wyjechałem około 8 rano i jeździłem w sumie 12 godzin, cały dzień. To znaczy wiadomo, nie cały czas, nie? Bo tam się zatrzymujesz gdzieś tego, to kawa, to coś tam, ale po całym dniu w ogóle nie byłem zmęczony i ja już wcześniej miałem pozycję idealną na nim, naprawdę mi się świetnie jeździło, ale te 2 cm tej kierownicy wyżej daje mi jeszcze lepszą pozycję. Żałuję, że tak późno to założyłem, jestem bardzo zadowolony, nie zapłaciłem dużo, bo to kupiłem z SW Motecha jakąś kategorię B, że niby mogą być gdzieś porysowane, ja nie zauważyłem tu żadnej ryski, 38 euro zapłaciłem za to, także jestem mega zadowolony. Troszeczkę bardziej mam wyprostowaną pozycję. Ja mam 186 wzrostu i mi się mega fajnie nim jeździ. Mega fajnie, mega wygodna pozycja. I co muszę wspomnieć, co już mówiłem w tym pierwszym filmie, ale muszę wspomnieć o tej kanapie. No dla mnie ona jest idealna. Poważnie, to jest oryginalna kanapa. Na przykład powiem wam, jeździłem tą Multistradą V4. No to motocykl drugie tyle droższy. Piękny i w ogóle świetny motocykl. Ale po 2 godzinach mnie tak tyłek bolał i plecy, że
nie wiem, ja zsiadłem z tej multistrady i ja myślałem, że może po prostu, bo to cały dzień było jazdy wtedy różnymi motocyklami i myślałem, że może przez to, że długo jadę, że dużo jeździłem w ciągu dnia i przez to mnie ten tyłek bolał, ale przesiadłem się z tej multistrady do tego mojego i normalnie tak jakbym wsiadł do wygodnego fotela. Naprawdę wtedy już się przekonałem, że jednak ta kanapa jest świetna. Także ta kanapa jest super, naprawdę. Więc tak, krótkie podsumowanie. Motocykl po 27 000, technicznie, jeżeli chodzi o silnik, wszystko zero problemów, tylko te halogeny, te kierunkowskazy i ta ładowarka. Poza tym nic się na razie nie dzieje. Mam nadzieję, że tak zostanie dalej. Wymieniłem tylko tą oponę, te napędy, poza tym nic nie robiłem w nim więcej. Zmieniam prawdopodobnie te szyby. Nie podobają mi się, cała już jest porysowana, to jest ta akcesoryjna Puiga. Prawdopodobnie wyrzucę to i założę wszystko oryginalną szybę i sobie chyba deflektor założę. Tu założyłem z boku te deflektory takie z AliExpress. Też jestem niezadowolony, też to ściągam. To znaczy spełniają trochę swoją funkcję, bo tak już nie wieje bardzo po barkach, ale powiem wam, że ona mi tu strasznie drga, uderza mi o tą obudowę tutaj, gdzie jest mocowana ta przednia szyba i przy około 5000 obrotów cały czas drga i mnie to strasznie denerwuje. Także chyba to wszystko wyrzucę na przyszły sezon i zakładam wszystko oryginalne i nie ruszam nic. Wrzucę wam tutaj takie krótkie urywki jeszcze z jazdy nim, teraz jak już wracam do domu. Silnik. Naprawdę bardzo mi się podoba ten silnik. Też już wspominałem w tamtym filmie o tym. Tu są 3 cylindry, ma 108 koni i powiem wam, że jeździłem tymi różnymi innymi motocyklami w podobnej mocy i kurde, ten silnik mi się najbardziej podoba i to jest jedna z głównych cech, oprócz pozycji za kierownicą i wygody jazdy nim. To jest jedna z głównych rzeczy, która mi się podoba tutaj w tym motocyklu, ponieważ on fenomenalnie reaguje na gaz. Ja mu odkręcam manetę, o, i od razu koło idzie w górę. No to jest niesamowite, jak on reaguje na gaz. Strasznie mi się podoba ten silnik. Co mi się jeszcze podoba, no to na przykład ten wyświetlacz TFT, on jest przełożony z 1200 Tigera. W tym poprzednim modelu 900 przed liftingiem był inny wyświetlacz i tamten był słaby z tego, co widziałem na filmach, na zdjęciach. Ten jest spoko, bardzo duży i świetnie na nim widać. Jedyny minus to jest to, że nie wyświetla się tutaj cały czas na wyświetlaczu jaki stan kilometrów, to znaczy ile mam przejechane aktualnie. Muszę wchodzić w menu, żeby to znaleźć, ale poza tym jest świetny, bardzo dobrze widać na nim, w ogóle w mocnym słonku też widać cały czas. Tak samo obsługa menu jest bardzo intuicyjna, bardzo prosta. Minus, nie ma polskiego menu, szkoda, ale to z tym nie ma problemu. No i bardzo dobrze wyposażony jest w tej wersji, w tej klasie, w konkurencji, no to naprawdę on ma wszystko, bo ma je podgrzewane na przykład fotele przód tył, czego nie mają konkurenci prawie żaden, chyba, tak się mi wydaje. Także to też mi się bardzo podoba. No i świetne zawieszenie. Zawieszenie uwielbiam. Uwielbiam to zawieszenie. Ja nie lubię, przepraszam, ja nie umiem jeździć tak dobrze, profesjonalnie po szutrach, poza asfaltem off-roadem, tylko jeżdżę sobie tak, o, wiecie, tak jak każdy zwykły motocyklista, który lubi sobie pozjeżdżać i naprawdę on pozwala na dużo. Ja bez wielkich umiejętności mogę sobie nim troszeczkę poszaleć i później wjeżdżam sobie na asfalt, utwardzam trochę to zawieszenie, bo ono jest w pełni regulowane przed tył i na asfalcie prowadzi się również perfekcyjnie. Naprawdę uwielbiam to zawieszenie. I ten silnik, i pozycję za kierownicą. Za co go jeszcze lubię, to to, że on nie jest tak ciężki jak inne. Na przykład jeździłem 900 GS-em Adventurem, no to tylko, że ona ma duży zbiornik, bo tam ma 23 litry, no to ona jest strasznie ciężka, tam prawie 250 kg. A ten jest dużo lżejszy i jeżdżę sobie gdzieś tam poza asfaltem, no to bez problemu mogę nim manewrować. Także to też jest bardzo fajne. Duże koło 21 cali z przodu, szprychowe, bezdętkowe opony, kontrola ciśnienia w przednim, w tylnym kole, manetki grzane, fotele grzane, tak jak mówiłem, tempomat, no bardzo dobrze jest wyposażony. Cena podobna do konkurencji, ale uważam, że w tej cenie dostaję więcej niż konkurencja. Takie jest moje zdanie, ja tak szukałem.
jeździłem różnymi motocyklami, czytałem po internecie o wyposażeniu, o cenie i tak dalej i uważałem, że to był najlepszy wybór wtedy, na tamten czas, jak go kupiłem. I po prostu to, co najbardziej zdecydowało o tym, że go kupiłem, to to, że on mi najbardziej leży pode mnie, bo to każdy musi sobie dobrać motocykl pod siebie. Pode mnie ten leży najbardziej, ponieważ mi się nim jeździ świetnie. Ja po tylu kilometrach, po tych 2 sezonach, to ja go mam tak wyczutego, wiecie, że ja tu już znam każdy ruch, każdą śrubkę, każde zachowanie. No wyczutego już mam go bardzo dobrze, bardzo dobrze. No prawie 30 000 kilometrów na nim już zrobiłem. I wsiadam na niego i pierwsze, co się robi, jak wsiadam na ten motocykl, to od razu banan na ustach, uśmiech i oby tak zostało. I tak jak mówiłem wcześniej, jeździłem różnymi modelami, na dzień dzisiejszy nie zmieniłbym go na żaden inny. Co mi się nie podoba, to tak, nie podoba mi się to, że ten kierunkowskaz i ten halogen był do wymiany. Słabe to jest. Nie podoba mi się to, że ta ładowarka USB-C też jest słaba. Nie podoba mi się to, że nawigacja, którą macie tutaj wgraną w systemie, nie działa zbyt dobrze, chociaż w ogóle z tego nie korzystam. Mówiłem też o tym w pierwszym filmie. Także nie podoba mi się to, ale i tak nie korzystam, bo ja mam nawigację Garmina. Co mi się jeszcze nie podoba? Szkoda trochę, że nie ma hydraulicznego sprzęgła. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Nie znalazłem na internecie, dlaczego Triumph akurat decyduje się na linkę. Ono chodzi leciutko oczywiście, ale powiem Wam szczerze, że jak tak byś dużo jeździł ze sprzęgłem, nie używając quick shiftera, no to trochę ręka w końcu zaczyna boleć. Ja zauważyłem dopiero różnicę, jak przesiadłem się na przykład na tą Multistradę lub na tego Tomka GS-a, to tam było hydrauliczne sprzęgło, no to tam to już w ogóle tak leciutko, no ale to jest takie już czepianie się, chociaż nie wiem w sumie czemu nie jest hydrauliczne, nie wiem. I co mi się jeszcze nie podoba, to to, że zbliża się już zima, już za chwilę nie będziemy mogli jeździć. To mi się nie podoba. Wspominałem jeszcze w tamtym filmie o gorącym powietrzu tutaj z tych wentylatorów na kolana i powiem Wam, że niektórzy tam mówią, że to jakaś wielka wada. Ja tak szczerze powiedziawszy od 2 lat raz tylko zauważyłem, że tu jest gorące powietrze, jak jechałem raz w krótkich spodenkach koło domu. Wiadomo, nie powinno się tego robić, to tylko wtedy to zauważyłem, że grzeje po kolanach i rzeczywiście aż mnie parzyło, no tylko, że kto jeździ w krótkich spodenkach gdzieś motocyklem, wiadomo, że nikt tego nie robi, no nie? Ale jak już zakładając spodnie, to w ogóle tego nie czuć, także gdyby nie to, że ja raz jechałem w krótkich spodenkach, to nawet nie zauważyłbym, że to gorące powietrze idzie tu na kolana, no ale rzeczywiście tak jest, no jeżeli komuś to przeszkadza, no to trudno, ale tak jak mówię, no jeżdżąc w normalnych spodniach, to w ogóle tego nie czuć, nie? Nawet jeździłem przecież na Bałkanach, byliśmy teraz, było ponad 40 stopni, nawet 42 momentami w słonku, no to przecież jechałem i spoko, no gorąco było, wiadomo, bo było gorąco, ale te powietrze jakoś nie odczuwałem, żeby było gorzej tutaj. Także nie jest to aż tak wielka wada. Motocykl jest świetny, polecam, jestem bardzo zadowolony, oby było tak dalej, zero problemów z czymkolwiek. Mam nadzieję, że tak zostanie. A jeżeli macie jakieś pytania, to pytajcie w komentarzach, bo być może, że o czymś zapomniałem. No i zapraszam Was na inne, kolejne moje filmy. Do zobaczenia, na razie, cześć. Dotrwałeś do końca, no to po co się tak szybko rozstawać? Zobacz na jakiś film, który jest wyświetlany obok, zasubskrybuj kanał. Po co masz mnie potem szukać po całym YouTubie jak zaginione skarpetki?